I kolejna VFR 1200, tym razem w wersji Cross Tourer, ze skrzynią DCT, ze skrzynią automatyczną, czyli nie mamy sprzęgła, mamy przyciski do zmiany biegów i do trybu jazdy. Troszkę rozebrana, bo właściciel coś sobie tutaj przy niej grzebie, a po drugie łatwiej było w transporcie, bo wiózł kawał drogi, naprawdę kupę kilometrów. Podziwiam, to chyba rekord, jeżeli chodzi tutaj o Polskę. No tak sobie wymyślił, że zajmę się tym sprzętem i postaram się nie zawieść. A jeżeli chodzi o zakres, to naprawdę dość spory, jeżeli chodzi o tego sprzęta. I teraz tak, właściciel go kupił w tamtym roku, chwilę pojeździł i strasznie mu gdzieś ten sprzęt podpasował, dlatego już wie, że chce motocykl dopieścić i zrobić na tip-top i nie będzie tutaj żałował włożonych pieniędzy, bo wie, że motocykl nim zostanie na dłużej. Rocznik 2012, jak dobrze pamiętam, przebiegu tam będzie coś w granicach 75, no ponad 75. I pierwsze co to gdzieś już coś się delikatnie, najprawdopodobniej rożą tłucze, ale tak dziwnie, że nie na zimnym, nie na gorącym silniku, co w takim gdzieś tam fazie przejściowej przy rozgrzewaniu. Wtedy jest to najbardziej słyszalne i żeby nie było, to nie jest głośne jakieś tłuczenie się, ale coś tam zaczyna być słychać, więc właściciel podejrzewa, że jest to rozrząd i chce to zrobić. I oby tak było, że to nic tu więcej gdzieś nie wyjdzie i nie będziemy tego Bóg wie gdzie szukać. Także wymieniamy kompletnie rozrząd. Kompletny rozrząd, łańcuszki i napinacze. Wszystko. Świece, filtry, oleje, płukanki, cuda niewidy, to zaraz jeszcze powiem. Z takich rzeczy, to już sam właściciel mi pokazał. Zapocenie z jednej strony, bo ktoś już tu grzebał. Nie wiem po co i dlaczego, ale ten dekiel był ściągany i nieumiejętnie złożony, bo jak widać leje się z newralgicznego miejsca. To jest jedna strona. Druga strona również ta sama sytuacja, jak widać, również tutaj z wyprowadzenia przewodów z statora przez pokrywę, także zapocenia dość spore i leje się gdzieś tam pod spód. No, także dwa tematy do poprawy. Tamtą stronę tak ściągamy, a z tej strony no trzeba dodatkowo niestety ściągnąć dekiel i to poprawić. Także robimy tutaj dość sporo. Kolejna rzecz to są lagi. Co prawda nie ciękną, ale tak, przeciwpyłówki są już mocno spękane. I właściciel chce to zrobić. Przegląd zawieszenia, olej wiadomo. Wszystko wymyć, no zrobić pełen serwis zawieszenia. Tak, żeby już tu nie musiał się też i o ten temat martwić. I zdecydował się, ale to już jak przywiózł praktycznie, na główkę ramy. Co ciekawe, nie ma żadnych symptomów, że coś jest z nią nie tak, żadnych tam przycięć, bo sprawdzaliśmy przy właścicielu. No na chwilę obecną bez zastrzeżeń, ale chcę to też zrobić, żeby już do tematu później nie wracać i znowu, jak to mówił, taki kawał do mnie nie wieść na jakieś pierdoły. Także robimy kompleksowo już cały tutaj przód. I teraz tak, jeden karton przywiózł właściciel, to tak, oryginalny olej Hondy, oryginalny Hondy płyn chłodniczy. Chcę zrobić płukankę oleju i płukankę układu chłodniczego. To już mi tutaj wszystko widzę dowiózł, to jeszcze dodatkowo olej, filtr do skrzyni DCT, świece, filtr
olej również oryginalnej Hondy. Ja mam drugi już, że tak powiem, karton z częściami, również same oryginały, czyli łańcuszki, nowe napinacze i wszelkiego rodzaju uszczelnienia. O, nawet mamy uszczelki, przeciwpyłówki i główne uszczelnienia przedniego zawieszania również z oryginału. No i wiadomo, wszędzie tam gdzie zaglądamy musi być na nowo, plus nowy o-ring tutaj nawet jest pod dekielek filtra oleju od DCT. Zakres dość spory pracy, dużo niewygodnej pracy, to już kiedyś pokazywałem, że lekko to tutaj nie ma. Już mnie ręce bolą, ała. Ale przy okazji pokażemy coś nowego. Pokażemy mniej więcej jak ta DCT działa, co to tutaj wleciały za ustrojstwa, jak to wszystko mniej więcej pracuje. To można sobie znaleźć gdzieś na internecie, jakieś tam fajne takie, nawet przez samego producenta, przez Hondę pokazane mniej więcej zasady działania, ale generalnie jak widzicie mamy dwa solenoidy, czyli dwa takie elektrozawory olejowe, które jak widać po kanałach sterują podwójnym sprzęgłem. Jest to podwójne sprzęgło osadzone na dwóch wałkach, tak? Jeden wałek w drugim i co? Na jednym sprzęgle, na jednym wałku są biegi połączone parzyste, na drugim nieparzyste. Bardzo podobne, analogiczne rozwiązanie chociażby z Volkswagena i ich rozwiązania DSG. Coś w tym stylu, coś mniej więcej tak. Także trochę czujników nawalone, jeden, drugi, trzeci, czwarty. Jest tego od cholery z jednej i z drugiej strony. To możemy sobie coś o tym poopowiadać. Jak ściągnę pokrywę, mniej więcej powiem co i jak to mniej więcej jest wysterowywane. I tak samo z tej strony tutaj mamy cały układ zmiany biegów. Tam jest sprzęgło, tutaj jest układ zmiany biegów, ale dodatkowo ta wersja ma jeszcze możliwość zmiany nożnej biegów. Właściciel mówił, że nie wszystkie VFR-ki to mają. Szczerze mówiąc nie przyglądałem się, więc tak naprawdę nie byłem świadomy. Myślałem, że wszystkie z tym wychodzą. Przynajmniej ja chyba widziałem wszystkie akurat z tą nożną zmianą biegów. Jak ktoś jeszcze chce się w ten sposób pobawić, ale okazuje się, że nie. No ale to tam szczegół, drobnostka. Tu też pokażemy inne rozwiązanie, bo tu też są kanały olejowe, jeżeli chodzi o stator. Takie są natryski, to też pokażę w celu lepszego gdzieś tam schłodzenia całych tych uzwojeń. Co jeszcze? Do przeglądnięcia wtyczka tutaj, bo ktoś dokładał alarm i tak to wszystko wygląda niepewnie. Właściciel prosił, żeby zajrzeć także i tutaj. No, także roboty jest dość sporo, jak zawsze. Tutaj zakres naprawdę niemały. Ale dużo rzeczy mamy. Pewnie jeszcze nam dojdą malutkie, jak pamiętam, o-ringi tutaj. Wypadałoby je wymienić. Pokażę. Tu są takie specjalne wałeczki, które łączą blok z tą pokrywą. I to powinno też przyjść nowe. Także jakieś duperele być może jeszcze będzie trzeba domówić, ale najpierw to wszystko sobie ładnie rozbiorę, żeby zobaczyć, co tak jeszcze do skompletowania mi potrzeba, żeby 17 razy tego nie zamawiać. Miejmy nadzieję, że tak, olej jest, uszczelniacze jak widzieliście też mam, że panewki są w fajnym stanie i też mnie tutaj ta robota nie zblokuje. Łożysko główki ramy do domówienia, bo wyszło, że tak powiem, praktycznie przy przywiezieniu motocykla i tu też jest jeden o-ring, który warto wymienić przy składaniu właśnie od tego tutaj chłodzenia statora, od tych natrysków całych. Generalnie motocykl wygląda całkiem fajnie, pracuje też ok, coś tam słychać, ale sam silniczek chodzi dość fajnie. Wiadomo, zaworki się wyreguluje, nowe świece, cały rozrząd nowy. Będzie na pewno dużo lepiej. Czy to jest ten dźwięk i już go nie będzie? Miejmy nadzieję, że tak, ale mówię, porozbieramy sobie wszystko, posprawdzamy i tak wszystko wymieniamy, ale przy okazji sobie zobaczymy, w jakim stanie są te łańcuszki rozrządu, czy faktycznie miały prawo już hałasować. Przy tym przebiegu już
no już wypadałoby to wymienić. Zobaczymy, jak mocno są wysunięte, bo tu są takie, jak widzieliście na innym, powiedzmy, materiale o VFR-ce, jak robiłem, są takie fajne, no że tak powiem, wskaźniki wysunięcia tych łańcuszków i tam serwisówka określa, no w jakim one są już w stanie, czy już są do wymiany, czy nie. No, także troszkę nowinek przy okazji wleci, coś poopowiadamy, coś popatrzymy. O, tu widać alarm, ktoś sobie dołożył dodatkowy. I to tyle. Także co, koniec gadania, zabieramy się za robotę. Powolutku, bardzo powolutku do przodu, bo VFR to zawsze jest zabawa i jest naprawdę grubo. Jeszcze dobrze się tam nie dobrama, już mnie ręce bolą. Słuchajcie, jak to mniej więcej wygląda. Wygląda to tak dosyć, jeżeli chodzi o tylne cylindry, jest ok, natomiast z przodu nie wiem, czy to jest jakaś masa tutaj, czy to jest jakieś, tu ktoś po prostu jednak chyba podklejał tą uszczelkę na całej, na całej, no jasne, na całej długości. Także była włożona niestety stara uszczelka i coś tu się zadziało. A pokażę wam co. Na pierwszym cylindrze, tak jeżeli chodzi o przepustnicę, ogólnie ładnie. A tutaj no troszkę to wszystko takie ubrudzone, zaolejone. No będzie to trzeba doczyścić, bo coś tu akurat na tym cylindrze się działo. Zresztą tu jak sobie popatrzymy na obudowę airboxa, to właśnie widać, że chyba, że to tu gdzieś pluło po prostu z odmy, jak widzę, i ściekało sobie akurat do tego cylindra. Dlatego na postoju, powiedzmy, czy gdzieś to akurat wszystko ładnie sobie ścieka na lewą stronę. Chyba tak to było, także tutaj przepustnicę do umycia. A tak większych zapoceń nie widać. Wygląda to całkiem znośnie, gdyby nie podnieść tutaj osłony. Popatrzcie, co ja tutaj znalazłem. Zbieranina liści, błota i wszystkiego po kolei. Przez te wszystkie lata. Zobaczcie, co ja tutaj znajdowałem. Nazbierało się tego od cholery. Tu chyba jest nawet główna masa, jak pamiętam, która też już jest skorodowana, o jak widać. Także na pewno to wszystko do wyczyszczenia, do wydmuchania i do zakonserwowania. Tutaj masa na pewno, bo to mi się ewidentnie nie podoba. No masakra. To jest naprawdę tego sporo i wygląda to bardzo niefajnie. Ale dobra, o tym może trochę później. Generalnie muszę powiedzieć, że dawno tu nikt nie zaglądał. Jak widać, ktoś kiedyś coś. Ale jak taki zwykły korek w pokrywie. Dekielek. Przy odkręcaniu bardzo wiele mówi. Po prostu ten korek stał masakrycznie. Czasami już chyba 2 w karierze po prostu zniszczyłem, bo no nie wytrzymuje tutaj ten odlew i on się tutaj po prostu obraca. Czasami jest tak zapieczony ten o-ring po tylu latach, że nie sposób go odkręcić, tego dekielka, bez uszkodzenia. Musicie mi wierzyć, że czasami po prostu jest w tak tragicznym stanie, jest tak to wszystko zespawane. Po pierwsze, dawno nie zaglądane, po drugie, nikt chociażby paluszkiem nie zwilży tych tutaj powierzchni, żeby to ładnie siadło i później ładnie się odkręcało. Także to już po tym widać, że dawno tu nikogo nie było. No ale dobra, będę ja. Także na pewno zaglądane było i składane nie było tak, jakbym ja to chciał. To tyle na chwilę obecną. Dobra, słuchajcie, do zaworów już blisko, chociaż do pomiarów. Później będziemy myśleć, co dalej. Znaczy myśleć, my wiemy co dalej, ale zobaczymy jak zawory, jak łańcuszki
i później już rzucamy sobie tu bok i wszystko będziemy po kolei rzucać. Dobra, walczę dalej z tematem. Zaglądnięte, pomierzone i już coś wiemy. Od czego by tu zacząć? Może zaczniemy od łańcuszków. Jeżeli chodzi tutaj o ten szpień napinacza, producent mówi tak: jeżeli jest wysunięty 5 mm, trzeba wymienić łańcuszek. Wysunięty jest 4,5 mm, ale nadwskaźnika nie potrzeba, bo słuchajcie, zobaczcie, co ja z tym łańcuszkiem sobie robię normalnie w rękach. On po prostu cały tańczy. A teraz wam pokażę taki myk. Oj, kurde, nie tą ręką. Lewą to mi się nie uda. Zobaczcie. Zobaczcie, jak on tutaj ładnie odchodzi. O. Widzicie to? On po prostu cały sobie tutaj tańczy. Także jak najbardziej miał prawo już tam troszeczkę jakieś odgłosy wydawać. Tu jest 4,5. Z przodu jest 3,5. Nie wiem, czemu w tych VFR-kach jest tak, że ten tylny łańcuch zawsze więcej się wyciąga. I to w niejednej. Około milimetra jest różnicy. 4,5, 3,5. Tak plus minus można liczyć. Zawsze przedni jakoś ma lżej. Nie wiedzieć czemu. I co? A z zaworami też jest podobnie. Też ciekawa sprawa. Zobaczcie. Czekajcie, pokażę co i jak. Tylne troszeczkę zanagarowane, a przednie... Ja tu chwycę. Szczelinki mi się tutaj zaplątały. Mogłem je od razu tutaj. A przednie czyściutkie. Widzicie? Jakie ładne. Także tylne zanagarowane, przednie czyściutkie i jak widać to samo z łańcuszkami. Tył dostaje więcej jak przód. Jeżeli chodzi o luzy. Luzy wyglądają nie najgorzej. Skupiłem się tylko na luzach, na zaworach ssących, ponieważ tu są płytki. To później będzie do regulacji, jeżeli chodzi o zawory wydechowe. Ale to i tak wszystko demontujemy, więc dopiero będę to sprawdzał później. Tylko sobie wstępnie pomierzyłem, czy nie ma jakichś tragedii, podparć i tak dalej. Jest w miarę ok. Gdzieś tam delikatnie wychodzi poza, zacieśniają się, ale to naprawdę nie jest źle. I tak samo jeżeli chodzi o ssące, to słuchajcie, wszystkie w granicy, bo mają być od 0,13 do 0,19 ssące. Zobaczcie, jak się ładnie trzymają. Tu są dwa 0,13 na granicy, na cylindrze czwartym. Przy okazji poprawimy, bo i tak przecież rzucamy wałki. Także. Warto było tutaj zajrzeć. Ogarnąć jeszcze to bagienko. Dalej, świece. Zobaczcie, świece przewalone w cholerę. Dawno takich iryt już zajechanych, wypalonych nie widziałem. Te elektrody też się świecą, takie powypalane. System dopalania spalin, jak to system. Też dawno tu nikogo nie było. I to tyle. Słuchajcie, no to co? Jedziemy, rzucamy dekle, poustawiamy sobie wszystko tak jak ma być i będziemy rzucać po kolei tutaj łańcuchy, wałki i tak dalej. I zobaczymy, jak to tutaj pod deklem wszystko wygląda. Także cóż, coś już wyjaśnione. Chłodnicę musiałem troszeczkę opuścić, żeby tutaj później mieć fajniejszy dostęp i widzieć, czy fajnie uszczelka siadła. W sumie następnym razem być może chłodnicę całkiem rzucę. Przy następnej VFR-ce, bo nie jedna zapewne jeszcze będzie. A to trzeba sobie czasami przekalkulować, co lepiej, czy chwilę się pomęczyć, czy lepiej rzucić. No to metodą prób i błędów gdzieś się tam dojdzie. Dobra, tak czy siak, to już wiemy. Z istotnych rzeczy jeszcze, szczytałem sobie błędy.
jeszcze przed rozebraniem. Oczywiście aktywnych nie było, bo BFI sobie świeciło, ale było chyba 5 błędów. Jak nie zapomnę, to wrzucę gdzieś tu zaraz. A jak zapomnę, no to zapomnę, ale to były błędy takie, że tak powiem, no już nieaktywne. Doskasowałem, jest czysto, zobaczymy później, czy się coś nie pojawi. Ale lepiej sobie to wszystko przeglądnąć, żeby później gdzieś nie było, że jest problem z czujnikiem, ze skrzyni i tak dalej. Coś się gdzieś pojawia. Ale mówię, właściciel jakby jeździł, to by przecież FI widział. A to mogło być gdzieś właśnie, że ktoś przekręcił kluczyk przy rozpiętych tutaj wtyczkach i powpadały błędy. Ja się jeszcze ich przyjrzę, bo jeszcze ich nie analizowałem, ale to na spokojnie. Dobra, działamy dalej i widzimy się zapewne już przy rzuceniu tutaj obu deki. DCT, czyli Dual Clutch Transmission. Po naszemu skrzynia dwusprzęgłowa. Na pierwszy rzut oka można powiedzieć standardowy kosz, nic tu specjalnego nie widać, ale kiedy przyjrzymy się nieco bliżej, no to różnice są znaczne w wykonaniu. Po pierwsze, jak widać, kosz jest rozbity na dwie połówki, tak jak mówiłem. Kosz, sprzęgło, bo kosz to jest jeden. I tu mamy jakby jedną połóweczkę z mniejszą ilością tarcz, tu mamy drugą. I teraz tak, zobaczcie, jeżeli chodzi o wykonanie. Tarczki są zupełnie luźne w stanie spoczynku, czyli jednymi... Oj, czy mogę, czy nie mogę? Pewnie mogę, ale mam za krótkie paznokcie. O, drugą też mogę tarczką z drugiego sprzęgła poruszać, ponieważ również w stanie spoczynku jest jakby w funkcji rozsprzęglonej. Także już jest inne wykonanie. Mamy dwa zespoły tutaj tych tarczek. Jedne są osadzone na jednym wałku, drugie na drugim. Zobaczcie, co mogę zrobić, czego w zwykłym koszu nigdy nie zrobię. Podczas postoju i nie naciskania na sprzęgła, tu oczywiście sprzęgła nie ma, mogę sobie koszem obkręcić i zobaczcie, że kręci się tylko ten pierwszy element, czyli ten pierwszy osadzony na tym wałku. Drugi wałek oczywiście stoi. Także w normalnym stanie, w stanie jakby powiedzieć, kiedy silnik nie pracuje, obydwa kosze są jakby wysprzęglone. O, tak by to można było nazwać. A teraz jak jest ze sterowaniem właśnie tych dwóch koszy? No to tak jak pokazywałem, jest tutaj w obudowie jakby są dwa elektrozawory, solenoidy, które są sterowane oczywiście elektrycznie i poprzez tutaj dwa, jakby widzicie, osobne tutaj no można powiedzieć takie elementy, które olejowe wchodzą w kosz. Jeden jest krótszy, grubszy, drugi dużo dłuższy. Te trzpienie wchodzą w kosz i ciśnieniowo po prostu wtedy, kiedy zawór zostanie wysterowany, otworzy się, ciśnieniowo dociska albo poprzez ciśnienie oleju dociska albo pierwszy element sprzęgła albo drugi, tak? Jedno sprzęgło albo drugie. Są dwa osobne trzpienie, które jakby wysterowują osobno daną sekcję tego sprzęgła. No tak to pokrótce działa. I co jeszcze mogę wam powiedzieć? Co ja mówiłem takiego? Warto wymienić, jak już rozbieramy, tak jak mówiłem, że nie mamy wszystkich uszczelek, ponieważ potrzebne nam dwa takie o-ringi. To jest do zasilania właśnie. Z drugiej strony tutaj jest filtr oleju. Po co ten filtr? Są dwa filtry, mimo iż olej, bo niektórzy nie wiedzą, też pytają, to już od razu odpowiadam. Olej jest ten sam do skrzyni biegów, do sprzęgieł, do silnika. Wszędzie jest ten sam olej. Dlaczego drugi filtr? Dlatego, żeby zatrzymać bezpośrednio zanieczyszczenia, które są brane z miski, które się właśnie wydzielają z całego silnika, ze sprzęgła, zatrzymać właśnie w tym filtrze, żeby tutaj nie zapychał tej całej magistrali olejowej z elektrozaworami.
do sterowania. Także rozwiązanie jest takie, że jest to jakby, są dwie osobne pompy. Na jednym wałku, ale dwie osobne. Jedna smaruje cały silnik, druga steruje tutaj sprzęgłem i tymi elektrozaworami. Że steruje, zasila tutaj te elektrozawory. Wytwarza ciśnienie właśnie na tą sekcję do sterowania. Także jeden olej, ale dwa filtry ze względu, żeby przefiltrować już czyściutki olej, który idzie bezpośrednio na elektrozawory. No tak to mniej więcej rozwiązali. I o dziwo, a drugi wałeczek to już jest olej tutaj z tej magistrali powrotnej, który już sobie tam wraca. To też O-ringi po tylu latach, 2012, ponad 10 lat. Uwierzcie mi, że już są fajnie odciśnięte i nie będą trzymać tak jak trzeba, szczególnie tutaj gdzieś może delikatnie to ciśnienie uciekać, więc nie ma co się tutaj zastanawiać później, żeby nie było jakichś cyrków, że gdzieś lewy sprzęgla, że coś jest nie tak, bo tych wycieków nie zobaczycie, to będzie w środku silnika, ale na przykład ciśnienie będzie delikatnie mniejsze. Także grosze, nie pieniądze, jeżeli chodzi o te O-ringi, a warto to złożyć wszystko na świeżych, żeby po prostu później mieć czyste sumienie, że to wszystko na pewno działa dobrze, tak jak działać powinno. Co jeszcze wam powiem o tej skrzyni? Dużo osób gdzieś tam mam zapytania, jak z niezawodnością i tak dalej. Słuchajcie, działa to bardzo dobrze. Nie spotkałem się na razie z jakimiś awariami, jeżeli chodzi o DCT. Ponieważ jest to dość sprytnie rozwiązane, mocno oczujnikowane. Zobaczcie chociażby na ten dekiel, ile tu jest czujników. Nie dość, że jest wysterowanie zaworami, to tu są wszędzie, na każdym z zaworów jest czujnik ciśnienia oleju, bo żeby komputer miał potwierdzenie, że wysterował ten zawór i ten zawór się faktycznie otworzył, to musi mieć potwierdzenie od czujnika ciśnienia oleju, że to ciśnienie się pojawiło. Dlatego jest to bardzo mocno oczujnikowane wszystko i dopiero wtedy ma pewność komputer, że może przebić bieg, bo okaże się, że podał napięcie na elektrozawór, a zawór się nie otworzył z jakichś przyczyn, bo się po prostu uszkodził i wtedy przebicie biegu mogłoby, powiedzmy, uszkodzić skrzynię. Dlatego jest to mocno oczujnikowane. Jeden czujnik, drugi czujnik, tu również czujnik ciśnienia oleju na zasilaniu już samym. Tu kolejny czujnik, który tutaj bada położenie dźwigni do zmiany biegów. Także jest tego bardzo dużo, a to tylko w jednym deklu. Natomiast tam z drugiej strony jest cała reszta tych czujników i gdzie tylko. To jest czujnik właśnie zdemontowany tutaj z tego dekla, który bada sobie właśnie położenie tego trzpienia. O, jak widać. I też widzi, kiedy ten bieg faktycznie został przyrzucony, czy nie, czy tak, co tu się dzieje. Także wszędzie nad wszystkim ma układ kontrolę. W związku z tym wydaje mi się, że jest to dosyć żywotne rozwiązanie. Kiedyś się na pewno skończą sprzęgła, ale nie tak szybko, dlatego że układ rusza płynnie, nie przepala tego sprzęgła, no robi to najpłynniej i najefektywniej jak tylko można. Tak to gdzieś jest fajnie zrobione. W związku z tym wydaje mi się, że takie moje założenie, ale to mówię to tylko tak gdzieś gdybam. Do 100 000 na pewno nie ma się co to martwić. Później myślę, że też jeszcze przy normalnej jeździe jak najbardziej to służyć będzie. Pierwsze co się gdzieś uszkodzi to pewnie jakieś czujniki. Któryś czujnik zawiedzie, chociaż te japońskie, mówię, ta japońska elektronika działa całkiem nieźle. Dobra, to trochę żeśmy pogadali o tej skrzyni. Tu jest jeszcze ciekawy taki wypustek, że można sobie tą skrzynię troszeczkę nawet poglądać. Zobaczcie, widać ją tam. I nawet jak sobie coś pokręcimy kółkiem z tyłu, to coś tam widać, że coś tam się faktycznie kręci. A, to taka ciekawostka. No chyba omówiłem wszystko. Powiem wam, że naprawdę takich materiałów jest niewiele, ponieważ no te skrzynie się tak naprawdę nie psują, bynajmniej ja się z tym nie spotkałem. I tyle. No, w miarę dobrze to jest rozwiązane, zabezpieczone. Mówię, pierwsze coś to gdzieś pewnie będą czujniki kiedyś jakieś niezłe tutaj cyrki robić. Na chwilę obecną działa to całkiem sprytnie. Jeżeli chodzi o drugą stronę, to tu też takie troszeczkę rozwiązanie
O, drobnostka. Mówiłem, że wam po tej stronie też jest o-ring do wymiany, jak będziemy po prostu rzucać dekiel. Jest już odciśnięty po tylu latach, po prostu to jest płaski. Też bym chciał, żeby to fajnie trzymało, żeby ciśnienie nie uciekało, ponieważ jest tu, ale oślepiam, ponieważ jest tu kanał olejowy, który sobie biegnie o tędy, jak widzicie. I o, są takie dysze natryskowe tu po bokach też, które skutecznie dodatkowo schładzają uzwojenie statora. No, także tu też warto dać nowy o-ring, żeby to ciśnienie gdzieś na boki nie uciekało. Wiecie, tu aż to nie jest takie ważne, ale jak już robić, to zróbmy to tak jak ma być i żeby było no zgodnie ze sztuką, tak? No, nie widzę tu nic większego, czemu to się zapasało. Po prostu nie było dane tutaj na te połączenia z tego co zauważyłem masy. No a sama uszczelka już taka twarda, może jak nowa to jeszcze, ale taka twarda już trzymać nie będzie, a i fabrycznie coś tam nakładają. Także aha, żeby to zdemontować, to w tym modelu jest to tak fajnie zrobione, że i tak musiałem zlać płyn chłodniczy, ponieważ dekla nie można było ściągnąć, bo obydwie rury skutecznie węże skutecznie to uniemożliwiają. No, przepustnice do mycia, ale to później. Słuchajcie, co ja mogę zrobić? Na razie, czekając na te uszczelki, lecimy z rozrządem, czyli ustawiamy na znaki, demontujemy jedną stronę, drugą, wszystko wymieniamy łańcuszki i to by było chyba na tyle. Wszystko sobie doczyszczę, tak żeby to już można było, przygotowane do zamknięcia na pewno ten bok, kolejny z drugiej strony też, tylko poczekamy na te o-ringi, doczyścimy powierzchnię, górę możemy zamykać, bo mamy praktycznie wszystko. No, także trochę się nagadałem, ale mam nadzieję, że chociaż troszkę wam się rozjaśniło, jak to mniej więcej wszystko działa, bo mówię, tu się za wiele nie psuje, na szczęście, i tak naprawdę każdy myśli DCT, co to Bóg wie jaka technologia, ale nigdy tego tak naprawdę gdzieś na żywo nie dotykał i nie ma co. Dobra, to tyle mojego nudzenia, biorę się za robotę. Lagi w tym przypadku nie ciekły, ale bardzo dobra decyzja właściciela, żeby tu zajrzeć, ponieważ sam olej dość mocno już przepracowany, jak i w samych lagach zbierała się już wilgoć, co możemy zaobserwować tutaj na górnych takich, można powiedzieć, osadzeniach, jak i w jednej ladze, tak i w drugiej dokładnie ten sam temat. Także warto było tu zajrzeć jak najbardziej. Druga sprawa to już w środku również tego bagienka gdzieś tam na dnie się zebrało, także to już takie dosyć było niefajne, nieprzyjemne. Ale lagi doczyszczone, ogarnięte, nie ma kłopotu. Bałem się o panewki, żeby czasem nie były gdzieś już mocno podjechane, ponieważ znając podejście właściciela, to chciałby z oryginału i znowu by mnie to na kilka ładnych dni zblokowało. Na szczęście panewki zewnętrzne, wewnętrzne bardzo, bardzo ładne, nie ma co się tutaj przyczepić kompletnie. Także jak najbardziej wlatują z powrotem. Same rury to wszystko w jak najlepszym porządku. No i wlatują oryginały, jeżeli chodzi tutaj o przeciwpyłówki, uszczelnienie i uszczelniacze te główne w komplecie, to jest od Hondy oryginał. Bardzo fajnie wychodzi cenowo, także tu nawet nie ma co się zastanawiać. I mamy również podkładki miedziane pod te śruby tutaj spustowe, które trzymają całość tutaj również w środku, jeżeli chodzi o ten zespół tłumiący. Olej zapewne też się jakiś znajdzie, ale jak widzicie warto zajrzeć, mimo iż zawieszenie nie cieknie. Świeży olej plus nowe uszczelniacze, będzie na długi czas spokój. Ja za chwilę sobie jeszcze ogarnę główkę ramy. Łożyska też już gdzieś tam czekają. Najbardziej zależało mi na tym, żeby dobrać się do panewek i określić ich stan. Ale już jestem spokojny, mogę wszystko składać, także cóż, doczyszczone. Ogarnę jeszcze sobie te osadzenia i
i można jak najbardziej składać. Dobra, ciśniemy dalej. To wszystko doczyszczone. Można by było składać, mimo iż nie mam tych drobnych uszczelnień, o których mówiłem. Jeszcze do mnie nie dotarły, ale całą górę można pozamykać. Wszystko doczyszczone, łącznie z systemem dopalania spalin. Jak widać, bardzo było zapuszczone. Nie szło tego ruszyć. Naprawdę musiało długo dogorywać, żeby można było w ogóle coś z tym zrobić. Taki by, może nie było tego Bóg wie ile, ale był tak cholernie twardy na lot i nie do ruszenia, że to chyba najgorszy przypadek, jeżeli chodzi o dopalanie spalin. No ale dobra, jest ogarnięte. Same łańcuszki tutaj w VFR-kach, one się raczej nie zacierają i te również nie są zatarte. Po prostu się wyciągają i tyle. W międzyczasie ogarnięty przód, łożysko główki ramy i zawieszenie, to coś tam widzieliście, a nawet są to jeszcze graty. Jeżeli chodzi o łożysko główki ramy, tak jak mówiłem właścicielowi, nie ma śladów i żadnych przytarć, nie było również rdzy, były to raczej fabryczne łożyska, jak widać, ale przy okazji jak zabrałem się za przód, to już wyczułem, że łożyska troszeczkę tak jakby delikatnie się blokują. To nie było Bóg wie co, ale to już mi się nie podobało, nie chciałem tego zostawiać. Szybka konsultacja z właścicielem. No i oczywiście jedyna słuszna decyzja wymieniać, tak? Także wymienione, cały przód można powiedzieć zrobiony na gotowo. I tak, mamy pełno gratów, oczywiście to co pokazywałem, uszczelki pod pokrywy, uszczelki pod kanały świec, napinacze, łańcuszki rozrządu, oczywiście wszystko idzie z oryginału, tak jak sobie życzył właściciel, uszczelka pod tutaj dekielek filtra oleju DCT, uszczelki, no można powiedzieć, uszczelki pod śruby pokrywy, uszczelki pod system dopalania z jednych z pokryw, w drugim są w komplecie. I co jeszcze tu było? O, brakuje mi. I uszczelki miedziane pod do mocowania napinaczy. Wszystko? Kurde, chyba wszystko. No wiadomo, jakieś drobnostki mi umknęły, to umknęły. I słuchajcie, no trochę tego jest. Tanio nie było i niech się nikt nie liczy i nie łudzi, że VFR taki przeglądzik będzie tani, bo same części już robią całkiem pokaźną sumkę, do tego dochodzi robocizna, no i wtedy już summa summarum robi się dość ciekawie. Także trzeba się liczyć z niemałą sumą, bo trochę tego jest. Jak i części, i dosyć drogie te części, trzeba przyznać, że w VFR te części są drogie, te napinacze też mocno podbijają cenę. No plus robocizna też zajmuje swoje, bo tutaj trzeba trochę spędzić. Ale cóż, powierzchnie doczyszczone, jedna, druga, tutaj wszystko. Co do wałeczków, wałki w bardzo, bardzo ładnym stanie. Można powiedzieć prawie, że fabryka. Nie ma się kompletnie do czego przyczepić, zero przytarć. To samo mostki tutaj też czyściutko, elegancko, żadnych tam większych zastrzeżeń nie mam, także to wygląda całkiem dobrze. Dźwigienki tutaj, te popychacze, dźwigienki od zaworów wydechowych, to tam się z nimi raczej nic nie dzieje. Powierzchnia jedna przygotowana, przepustnice już umyte, jeszcze sobie dosychają, ściekają. Tu również powierzchnie już doczyszczone. Później wiadomo, kwestia odtłuszczenia już przy składaniu. I ta pokrywa tutaj prawa z tym całym systemem wysprzęglika również gotowa do składania. Dobra, teraz trzeba trochę rozgrzać łapki, bo będzie trochę wyginania, szczególnie z tej strony. Tu to pójdzie gładką,
I patrząc po zębatkach od rozrządu na wale, to zaczynamy właśnie na rozgrzewkę od tej strony. Tu pójdzie w miarę gładko, a tam będziemy troszeczkę płakać, chociaż tu mocowanie napinacza to też jest zabawy co niemiara. No dobra, dosyć tego narzekania. Po prostu tak pokazuję wam, żebyście wiedzieli, z czym trzeba się liczyć przy takich zabawach. To jest jedna rzecz. I druga, czemu to później też swoje kosztuje. No trzeba być świadomym po prostu, że summa summarum tutaj robi swoje. Bagienko doczyścimy na koniec, ponieważ za dużo mam teraz podkrywane, żeby bawić się w jakieś przedmuchiwanie. To nie ten moment. Jak pozamykamy sobie tą stronę, tą i drugą, tu wszystko ładnie przykryjemy, dopiero będziemy czyścić tamto bagienko. Na razie w niczym to nam nie przeszkadza. Dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o gadanie. Jedziemy z rozrządem. Czas start. To grubsze rzeczy już na swoim miejscu. Jak widać, nowe łańcuszki, nowe napinacze. Wszystko już złożone. Miodzik, olej zrobiły swoje, także wszystko luźno, pięknie, ładnie się kręci. Słuchajcie, jeżeli chodzi o łańcuszki, to nawet sztuką jest go gdzieś w bok przesunąć. Jest tak sztywno osadzony. Znaczniki, jak widać, zaczynają pracę praktycznie od poziomu 0. Nawet delikatnie troszkę są no głębiej, ale one się zaraz wysuną, jak zacznie motocykl już po odpaleniu troszeczkę. Także zaczynamy pracę od poziomu 0 i długo będzie z napinaczami spokój. Zawory wiadomo wyregulowane. Jeżeli chodzi o sące, czyli o płytki, to na 4. cylindrze 2 sztuki płyteczek do podmiany i później po złożeniu wszystkie, to już wiadomo, wszystkie wydechowe idealnie po środku ustawiamy, tak żeby był do następnej kontroli fajny i duży zapas. No i macie, jak to wszystko się teraz pięknie, ładnie kręci. Widać sobie też, jak pracuje ten system tutaj tak rozwiązany z tymi ramieniami, krzywkami, jeżeli chodzi o zawory wydechowe. No i tak to się wszystko pięknie kręci. Tak samo tu macie. O, 2 łańcuchy. Taki oto system sobie Honda wymyśliła. Działa to całkiem sprawnie. No oczywiście co jakiś czas trzeba tu zajrzeć i zużyte elementy wymienić. Nie zapomnijcie na koniec ściągnąć sobie blokady. Ja już sobie ściągnąłem, tak żeby tutaj to koło kompensujące sobie pracowało zgodnie z założeniami. Dalej nie mam niestety tych o-ringów, które tu przychodzą na te tulejki, te kanały olejowe. Nie mam tu też o-ringu pod czujnik, który przychodzi również tutaj w pokrywę. O. Czujnika bym nie demontował, ale niestety nie znalazłem sposobu, żeby go wyciągnąć mimo rozpięcia z wtyczki, także niestety musiał dojść i ten o-ring, i również z drugiej strony do pokrywy też również nie mam tego o-ringu jednego i to blokuje skutecznie, żeby złożyć całość. Będę to miał dzisiaj po południu lub jutro najpóźniej, no ale górę już mogę pozamykać, świecę powkręcać i tutaj później wiadomo, jak pozamykam pokrywy do ogarnięcia całe to bagienko. Ale dobra, jest co robić jeszcze trochę. A wiadomo, chłodnica już wróci na swoje miejsce. Takie rzeczy już można wszystkie ładnie sobie tutaj układać na gotowo. Miejmy nadzieję na gotowo. Ale raczej wygląda to wszystko dobrze i raczej tej wersji się trzymamy, że tak też zostanie. Dobra, słuchajcie, nie ma co przedłużać. Ja sobie to wszystko poskładam, co mogę. O-ringi przyjdą, założę resztę i co? I pewnie
Pewnie już będziemy się widzieli przy odpalaniu. No chyba, że jeszcze będzie coś do pokazania. Oby nie. Dobra, słuchajcie. Ja działam. Widzimy się, jak dla was niebawem. Jeszcze takie małe sprostowanko. I nauczka dla wszystkich. Nie ufajcie bezgranicznie swoim mechanikom. Ponieważ czasami głupoty gadają, takie jak i ja. Bo taka to główna masa silnika, jak i końcówka tego przewodu. Czyli to żadna masa, tylko czujnik. A co to za czujnik? Czujnik spalania stukowego. Nie wiem, coś mi się pomerdało, tak na szybko popatrzyłem i walnąłem głupotę. Trudno się mówi. Najgorsze to, że nie wiem, z jakim sprzętem mi się pomieszało. Próbuję gdzieś sobie przypomnieć, który sprzęt coś takiego ma. Nie wiem. Na chwilę obecną sobie nie przypomnę. A to tak przy okazji czyszczenia, tak sobie na to wszystko popatrzyłem, także jak widać już to, co miałem ogarnąć, to już ogarnąłem ten cały syf. I przy okazji, tak jak mówiłem, czujnik spalania stukowego, tu mamy czujnik cieczy chłodzącej, a tu mamy czujnik ciśnienia oleju. To tak, jakby ktoś chciał wiedzieć, co gdzie ma, to można przy okazji pokazać. No dobra, chyba wyprostowałem moje pomyłki. Lecimy dalej. To cóż, pozostało nam obudzenie bitulki z zimowego snu i sprawdzenie, czy wszystko jest ok po pracach. No i później jeszcze serwis płynowy z pukankami. Pukanka do chłodnic już wlana, bo zalewam od nowa układ. A olej później, wiadomo, pukaneczkę się zrobi po rozgrzaniu. Na razie zobaczmy, czy w ogóle nie będzie żadnych błędów, bo tam wtyczek do rozpinania sporo. No i zobaczmy. Akumulator. Ho. Dobra, dajcie chwilkę. Chyba, że jeszcze raz spróbujemy. Nie. Akumulator nie pociągnie. Trzeba go chwilkę wspomóc. To szybki bypassik. Zobaczmy jeszcze raz. O! Teraz to ja rozumiem. On się zaraz już sam podładuje. Błędu nie wywalił. Z rozrządu. O, teraz to jest pięknie. Coś tam się jeszcze odpowietrza. Olej zasało, ok. Na razie błoga cisza. Niech jej tak zostanie. Dobra. Niech się nam spokojnie rozgrzeje, niech złapie temperaturę. Jazdy testowej nie przewiduję niestety, a nie lubię tego bardzo, bo sprzęt lubię sprawdzić tak po prostu od A do Z. No zima to jest taki niewdzięczny czas, gdzie faktycznie niektórych rzeczy można nie wychwycić. Ale dobrze. Na razie cichuteńko. Płyny się muszą wypalić, na to nic nie poradzimy. Troszeczkę tu wytrzemy. Ale wydaje mi się już od pierwszych minut to jest po prostu teraz inna bajka.
To co? Chłodnica już zalana świeżym płynem. Tutaj temat zamykamy. Oryginał właściciel dostarczył, ale to jeszcze trochę zostało, także będzie do zwrotu. I co nam pozostało? Zalejmy bidulkę jeszcze. Czy to mi się tu utrzyma? Oj, może mi się to nie utrzymać. O, może mi się jakoś utrzyma. Zalejmy jeszcze półkaneczką. O. No to chlub do dna, jak to mówią. I słuchajcie, niech się fajnie silniczek po tych całych naszych pracach, kurzach, brudach, resztkach i całym tam zalegającym szlamie z poprzednich lat troszeczkę umyje. No, niech sobie popracuje. Wiem, że telefon potrafi różne dziwne rzeczy zbierać, bo jest złośliwy, nie wychwytuje tej pięknej pracy, ale uwierzcie mi, silnik pracuje no rewelacyjnie. Cichutko, tak płynnie jakoś. Niech się wypuka te 10 minut. Tu już filterek zalany czeka. Zawsze tak stosuję, tak jak wam mówiłem, żeby już pompa nie musiała przez niego tracić czasu, żeby go tutaj przepchać, tylko już od razu jest gdzieś tam zwilżony mocno. O, wentylator się włącza. No niech pracuje. Na razie nie widzę żadnych zapoceń, a naprawdę silnik jest już rozgrzany. Ani z jednej strony. Też z tego newralgicznego miejsca sucho, tak jak powinno być. Czyli co? Jest szansa, że powolutku do finału. Jeszcze tylko olej, filtr i po temacie. Dobra, niech się jeszcze tam przewali. Specjalnie przegasiłem światło, bo strasznie się odbija w matrycy, ale sprawdźmy sobie błędy, czy jest czyściutko po moich pracach. Nie widać tu nic, co by wskazywało, że jest inaczej. I to tyle, jeżeli chodzi o ten sprzęt. Co miał mieć zrobione, to myślę, że zostało zrobione po stronie tutaj mechanicznej. Z tego co wiem, to właściciel sobie tylko wymienił olej w dywcze, bo mówił, że sobie to już z tym sam poradzi, i płyny hamulcowe już zrobił albo zrobił. Szczerze mówiąc, chyba jeszcze nie zrobił. No, także sprzęcik pracuje całkiem, nie ma co. No jak zwykle, jak widzieliście, bardzo dużo pracy, jak to przy VFR-ce. Cały karton części do wglądu, do zabrania, ale to niech sobie decyduje właściciel. Filtry obydwa wymienione, bo nie wiem, czy wspominałem o tym DCT. O, wentylatorek też sobie pracuje, też wymieniony, także zalane oryginalnym olejem, wszystko ok. Właściciel aż tu był 5 litrów dał. I to jest nawet literek nie napoczęty, to będzie do zwrotu, bo to aż tyle to się
nie mieści. Jeszcze zobaczymy, jak on się rozgrzeje i go zgaszę, czy coś nie będzie do dolewki. Ale tam też jeszcze coś troszkę zostało. No, będzie na następną wymianę, to tam nie przypadnie. No, także PFR-ka ogarnięta. Słuchajcie, dobra, dosyć tego hałasowania. Karta pacjenta też gdzieś tu sobie leży. Jest i smycz, i rachunki. Muszę je tylko dopiąć. Wiadomo, zaworki rozpisane na 4. cylindrze były poprawione. To też ujęte, rozpisane wszystko co było. Uwagi tylko wpiszę, że brak, bo to zawsze na koniec. I później co ile dana czynność serwisowa. I do książki. Chciał, żeby właściciel się tam wbić, podpisać, tak żeby była dalej kontynuacja. No i tak też jest zrobione, także jest moja wlepka, moja pieczątka z podpisem, a szczegółowe rzeczy, co było robione, to już zawiera karta pacjenta. Co do motocykla, jeżeli chodzi o to, czy sobie przy nim poradzicie, powiem tak, jeżeli czujecie się na siłach, jak najbardziej zachęcam, grzebcie, ale ostrzegam, że to nie jest dobry sprzęt do grzebania, już mówię tak głęboko, na początek, bo się zniechęcicie albo zrobicie tutaj nie jednego babola, nie jedną krzywdę, bo naprawdę sprzęt nie jest prosty, ani tak technicznie, ani z dojściem. Polecałbym zacząć zabawę od czegoś innego, natomiast mówię, jeżeli ktoś się czuje na siłach, to jak najbardziej. No mówię, może coś i z tych materiałów ode mnie sobie wyciągnie, bo też są, wydaje mi się, dosyć obszerne i pokazują różne myki. I tyle, ale mówię, to nie jest dobry sprzęt na pierwsze gdzieś tam poczynania i naukę takich prac serwisowych. Drobne rzeczy, oczywiście olej, filtry, jeden, drugi, to nie kłopot, płyny, takie rzeczy sobie poradzicie. Natomiast tutaj zresztą to naprawdę byłbym ostrożny, ale to mówię, każdy ma swoje umiejętności i powinien ocenić, czy sobie poradzi, czy sobie nie poradzi. Także cóż, sprzęt skończony, trzeba dzwonić do właściciela, niech się szykuje na długą drogę i odbiór, bo to trzeba zaplanować, taki kawałek drogi. R1 też już do odebrania, także być może to będzie weekend odbiorów sprzętów, a i przywóz kolejnych, bo tam już się coś klaruje, coś się szykuje, także weekend będzie na pewno dość, taki można powiedzieć, intensywny. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o VFR-kę. Widzimy się przy kolejnych poczynaniach. Pozdrawiam Was, cześć.